16 milisekund. Tyle wystarczyłoby kula ognia osiągnęła wysokość 70-piętrowego wieżowca. Eksplozja o sile 20 kiloton rozerwała ciszę pustyni, oficjalnie rozpoczynając erę atomu. Był 1945 rok, a pierwsza bomba atomowa eksplodowała w miejscu zwanym Jordana del Muerto, podróżą umarłego w Nowym Meksyku. Dlaczego akurat tam? Cóż, bo nie ma tam nic. Nowy Meksyk to szerokie, puste krajobrazy, płaskie jak stół tereny i pogoda idealna na kemping. Te czerwone i żółte skały odsłaniające warstwy geologiczne sięgające okresu triasowego natychmiast przyciągnęły uwagę naukowców. Czas więc rozszerzyć sobie trochę temat Ghost Ranch, jednego z najważniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Zanim europejscy osadnicy dotarli w tę ziemię, Ghost Ranch było domem dla rdzennych Amerykanów, w tym plemion Anasazi i późniejszych Pueblo. Wierzyli oni, że miejsce jest przeklęte i nawiedzone przez duchy. Legenda głosi, że Indianie ukrywali tu skarby przed hiszpańskimi konkwistadorami, a historie o duchach miały odstraszać złodziei. W XIX wieku teren przejęli rancherzy, jednak dalej krążyły tu opowieści o tajemniczych postaciach, zaginięciach bydła i innych paranormalnych zjawiskach. I to właśnie wtedy miejsce zaczęto nazywać Ranchem Duchów. W XX wieku Ghost Ranch trafiło w ręce prywatnych właścicieli, a w 1934 roku przeprowadziła się tu Georgia O'Keeffe, jedna z najsłynniejszych amerykańskich malarek. Była oczarowana surowym krajobrazem i zamieszkała tu na stałe. Oprócz malowania zbierała też kamienie, które uważała za piękne. Klasyczna artystka, kolekcjonerka ładnych rzeczy. Tymczasem, zanim w 1944 roku pojawili się tu naukowcy... Stary, w jakim 44? W 45 roku. A wy weryfikujcie wszystkie informacje, jakie usłyszycie w internecie. Zanim pojawili się tu naukowcy, lokalni rancherzy znajdowali dziwne kości. Ghost Ranch słynie ze znalezisk skamieniałości gatunków zamieszkujących te rejony nawet 220 milionów lat temu. Tak więc może troszkę porysujmy. To tutaj odnaleziono m.in. przedstawicieli dinozauromorfów, podobnych do naszego polskiego silezaura. Jeden z najprymitywniejszych przedstawicieli tego samego rodzaju, a raczej jego kompletna lewa tylna kończyna. Znajdowany też w Teksasie i Arizonie jaszczur długości metra. Jednak w Ghost Ranch znaleziono osobnika rozmiaru zaledwie 50 cm i co ciekawe, ostatnio jest postrzegany jako przodek pterozaurów. Oto Dromaeomeron. Stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku odkopano szkielet półmetrowego przedstawiciela sfenodontów i wszystko wskazuje na to, że wykazywał cechy kameleona, jak i mrówkojada. Miał sporego rozmiaru szpony, które z pewnością ułatwiały mu wspinanie się po drzewach, ale najbardziej przyciągnął mnie do niego szpon na czubku ogona. Mógł służyć za dodatkowy punkt oparcia podczas wspinaczki na drzewach, wydrapywania kory lub po prostu do obrony. Przedstawiam wam moją wizję drepanozaura. Dwumetrowy gad prawie na pewno nie posiadał opierzenia, gdyż ze skamieniałości można odczytać, że bliżej mu do krokodyli niż do dinozaurów. Ksywka? Effigia, z łaciny duch. Odnaleziono tu szczątki 6-metrowego drapieżnika, znanego wcześniej tylko z odkryć w Teksasie. Dały nam pewność, że gatunek ten był szerzej rozpowszechniony. W Ghost Ranch odkryto fragmenty czaszki, zęby i kości kończyn, co pozwoliło lepiej zrekonstruować jego anatomię i sposób życia. Panie i panowie, po 100 złotych. Miejsce stało się światowej sławy stanowiskiem paleontologicznym w 1947 dzięki wspomnianemu już w moich filmach odkryciu gigantycznego cmentarzyska dinozaurów. Paleontolodzy Edwin Colbert i George Whittaker znaleźli tam setki skamieniałości Celophyza, jednego z najwcześniejszych znanych dinozaurów drapieżnych. Setki osobników znalezionych w jednym miejscu ułatwiło sprawę dokładnych badań form w różnym stadium wzrostu. Sam spotkałem kilka skamieniałości w Anglii, w Niemczech i w Polsce. Niektóre osobniki były tak dobrze zachowane, że dziś możemy stwierdzić, jaki był ich ostatni posiłek.
Niektóre fragmenty szkieletów znalezione w skamieniałych jamach brzusznych należały do młodych osobników. Wiecie, czasy były ciężkie, trzeba było jeść swoje dzieci. Podobne wesołe rytuały uświadczymy dziś u Varanów z Komodo. Na szczęście późniejsze badania wykazały, że u celofyzów raczej nie był to codzienny proceder. Kanibalizm zdarzał się prawdopodobnie tylko w ekstremalnych sytuacjach. Większość resztek pokarmowych okazała się należeć do innego zwierzęcia. I tu musimy się cofnąć jeszcze 20 lat wstecz. Colbert znalazł wtedy szkielet przodka dzisiejszych krokodyli, opisanego wtedy jako zwinny krokodyl z zachodu. Po łacinie Hesperozuchus. Należał do krokodylomorfów, czyli do szerokiej grupy obejmującej zarówno wymarłe, jak i współczesne krokodyle. Od dwunożnych, smukłych drapieżników po gigantyczne, wodne potwory były jednymi z najbardziej wszechstronnych archozaurów w historii. Choć dinozaury wyginęły 66 milionów lat temu, krokodylomorfy przetrwały. Ich potomkowie, współczesne krokodyle, pozostają jednymi z najstarszych żyjących dziś drapieżników na Ziemi. Hesperozuch jako pierwszy wykazał, że wczesne krokodylomorfy były dwunożne, co oznacza, że przodkowie dzisiejszych krokodyli przeszli ogromne zmiany ewolucyjne, zanim przyjęli bardziej wodny tryb życia. 1,5 metra długości, smukłe ciało, przednie kończyny przystosowane do chwytania, być może nawet do wspinania się. I właśnie ten aspekt postanowiłem wykorzystać na obrazie. Oczywiście nie chcę malować krokodyla skaczącego po drzewie jak jakaś małpa. Wyobraziłem sobie, że przemyka gdzieś pomiędzy powalonymi drzewami i wspina się na martwy nawet od setek lat konar porośnięty mchem. I teraz dość istotna sprawa. Konar jakiego drzewa? W Triasie obszar Ghost Ranch był wilgotnym, tropikalnym środowiskiem, a dominującymi drzewami były drzewa podobne do dzisiejszych araukarii. Znalezione skamieniałości obejmują skamieniałe pnie i fragmenty drewna, które wykazują charakterystyczne złoje wzrostu. Wiemy zatem, że rosnący tam Araucariopsilon osiągał wysokość dzisiejszych sekwoi. Wychowałem się na 9. piętrze. Taki widok z okna miałem przez jakieś 20 lat swojego życia. Dość wysoko. Od teraz, kiedy spojrzycie na jakiś 10-piętrowiec, przypomni wam się, że sięga on zaledwie do połowy omawianego drzewa. W pobliżu rzek i jezior rosły wysokie paprocie drzewiaste, które pozostawiły po sobie skamieniałe odciski liści. I to głównie one świadczą o wilgotnym klimacie triasowego Nowego Meksyku. Znalezione szczątki wskazują też na obecność prymitywnych drzew iglastych, które były przodkami dzisiejszych sosen i świerków. Wszystkie po procesie całkowitej permineralizacji. Inaczej mówiąc, skamieniałe. I mowa tu o kwarcu, który nadaje tym kamieniom niezwykłe kolory. Od czerwieni po złoto. Tak więc podsumowując, odkrycia pokazują nam, że Ghost Ranch, zanim stało się pustynnym krajobrazem, było kiedyś tropikalnym lasem, z pewnością wypełnionym leżącymi wśród paproci pniami gigantycznych drzew. Dziś potowarzyszy nam Łukasz, basista zespołu Solar Trip, a jego gitara umili nam tę podróż w czasie, tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na spacerek po lesie. 215 milionów lat temu. Ta rekonstrukcja tego, co niegdyś oddychało, biegało i walczyło o przetrwanie. Jak to pięknie brzmi. Najłatwiejszy szkic ze wszystkich prac jak do tej pory. Najdłużej zajęło przedstawienie jaszczura, bo sugerowałem się tu tylko dokładnymi opisami i rysunkami szkieletu, bardzo ostrożnie nadając mu odpowiednią pozycję, tak jakby wspinał się po tym spróchniałym konarze i przede wszystkim był widziany od tyłu. Ultramarine Blue, Burnt Amber i Cadmium Yellow Deep, czyli tak na chłopski rozum bardzo jasny żółty z odrobiną prawie że czerni. Co dosyć istotne, trawa pojawi się za jakieś 100 milionów lat. Gęste puszycie lasu, obrastające gigantyczne drzewa i stare spróchniałe konary spoczywające na glebie to głównie mech, skrzypy z całkiem przyjemnie nazwanego rodzaju Schizoneura, paprocie Cladoplebis i Plebopteris, dobrze radzące sobie w ciepłym klimacie. I to właśnie paprocie były tu moim największym wrogiem. Ale to jedna z tych prac, gdzie po prostu trzeba zaufać procesowi. Pierwsze ruchy budujące najniższe elementy, ściółkę prehistorycznego lasu oraz
tworzące coś, co po miesiącu pracy zacznie przypominać mech, a raczej korzenie na powierzchni porośnięte mchem. To drzewo na pierwszym planie to również araukaria, tylko że znacznie młodsza od tych w tle i sądząc po rozmiarach może być młodsza nawet o kilkaset lat. Pierwszy etap to balansowanie w tonacjach żółci, ciemniejszych żółci i żółci z odrobiną ultramaryny. Modelujesz każdy z korzeni, aby nie wyglądał płasko. W międzyczasie budowanie tekstury spróchniałej wolcji, w pobliżu której wspina się jaszczur, czyli po prostu prymitywnego iglaka o liściach przypominających dzisiejsze cyprysy. Drugi etap mchu to dobranie się do suchego pędzla oraz czarnej farby. Kiedy pierwsza warstwa naszych ślicznych, wesołych zieleni jest już sucha, pora dodać troszkę mroku. Zaznaczam miejsca, w których krzyczę sobie cienie i szorstkim pędzlem delikatnie stempluję powierzchnię, tworząc póki co same cienie od tych poszarpanych kępek mchu. Bardzo łatwa, a zarazem mega produktywna i, co najważniejsze, hipnotyzująca robota. Grunt ma być ciemny, ale ciepły. Rozdeptana ziemia, na której leżą gałązki iglaków i próbują wyrastać skrzypy. Drobne elementy starej kory, która odpadła z drzew i jedny mokry syf, który wkurza cię kiedy gdzieś na jagody. W ogóle, kiedy chodzimy po lesie, nie zwracamy uwagi na takie rzeczy, ale mech to całkiem ciekawa roślina. Nie posiada ona organów typu korzenie, łodygi czy liście. Jego struktura jest doskonale przystosowana do życia w wilgotnych środowiskach i znacznie prostsza do namalowania. Jako że trias charakteryzują też uporczywe, długie pory suszy, mech z pewnością potrafił je przetrwać. Paprociami drzewiastymi zajmiemy się w późniejszym etapie obrazu. Regularnie zrzucały one liście i gałęzie. Powierzchnia gruntu w tych miejscach musiała być pokryta warstwą butwiejących liści i starych gałęzi, które tworzyły żyzną, ale podmokłą ściółkę, w której Hesperozuch zostawił swoje tropy. Zachowały się one też m.in. na bagnistych terenach w środowiskach rzecznych. Zresztą pierwsze jego szczątki odnaleziono w Arizonie i w pobliżu nich odnaleziono też łuski triasowych ryb słodkowodnych, kręgi płazów, które większość życia spędzały w wodzie oraz zęby fitozaurów, czyli dużych drapieżnych gadów wodnych, dużo bardziej przypominających dzisiejsze krokodyle. Wywnioskowano wtedy więc, że podobnie jak jego ziomki z osiedla, Hesperozuch zasiedlał okolice w pobliżu rzek. Skamieniałości z Ghost Ranch dowodzą również, że nie miał w zwyczaju żyć w suchych, pustych okolicach, więc zapewne tam, gdzie Hesperozuch, tam też nasz mech. I przyszedł czas na doprowadzenie go do bliższej fazy ukończenia. Może ta robota wygląda na niesamowicie żmudną, ale totalnie się w niej zakochałem. Zrobionych mam około 70 projektów, takich, wiecie, pomysłów na kolejne obrazy i przyznam szczerze, że po tym obrazie dorzuciłem do niektórych więcej mchu. Struktura i maleńkie młode paprotki wyrastające spośród tych listków mchu, zwanych też fyloidami. Pełnią one rolę liści, są jednowarstwowe, pobierają wodę z otoczenia i umożliwiają fotosyntezę. Zostało więc tylko namalować każdy z nich pod odpowiednim kątem i w prawidłowym oświetleniu. Serio, kilka godzin roboty. Czas jest tu bezlitosny, bo każdą warstwę nakłada się po co najmniej 24 godzinach od poprzedniej. Teraz, gdy centralne elementy kompozycji są już bliskie ukończenia, łatwiej będzie dobrać odpowiedni klimat dla reszty sceny. Ale wciąż brakuje istotnych detali, mniejszych roślin i subtelnych elementów, które sprawią, że całość nabierze głębi i przede wszystkim autentyczności. Cierpliwość, równowaga. Triasowe Ghost Ranch znajdowało się w pobliżu zachodniego wybrzeża superkontynentu Pangea. Był to region aktywny tektonicznie, gdzie dochodziło do riftingu i rozciągania skorupy ziemskiej. Z okazji rozpadania się kontynentów pojawiły się intensywne erupcje wulkanów. Nie występowały one co prawda tak często jak w późniejszych okresach, ale to wystarczyło, aby 4 razy większa zawartość dwutlenku węgla niż w dzisiejszym powietrzu tworzyła piękną warstwę smogu o poranku. Malowanie Hesperozucha podzieliłem na 4 etapy. Każdy z odstępem oczywiście co najmniej jednego dnia. Pierwszy to modelowanie. Przerzucanie mojej wizji na obraz. Z jego ostatecznym wyglądem na razie nie ma to nic wspólnego.
Nadaje mu podstawowe kształty, zarysy mięśni, oświetlenie. Chce nadać mu charakter zwinnego, przyczajonego drapieżnika, błąkającego się po dżungli. Raczej nie należał do najodważniejszych drapieżników z okolicy. Zapewne był niskim, przyczajonym i płochliwym zwierzęciem. Coś jak dzisiejsze kojoty. Sama jego budowa wskazuje, że był zwinny i aktywny, prawdopodobnie polując na mniejsze zwierzęta i owady. I oczywiście na pisklaki z gangu celofyzów. W przeciwieństwie do swoich wodnych, introwertycznych potomków, prowadził raczej lądowy tryb życia. Jego głowa miała charakterystyczną budowę, typową dla wczesnych przedstawicieli krokodylomorfów, ale różniła się od współczesnych krokodyli pod wieloma względami. Czaszka była stosunkowo smukła, bardziej delikatna. To tak jakbyście porównali Hellcata do Ferrari. Hesperozuch miał węższy, bardziej aerodynamiczny pysk, co sugeruje, że mógł polować na szybkie i małe zwierzęta. W czaszce znajdowały się duże okna skroniowe, które pozwalały na przyczepienie silnych mięśni szczęk, co też zwiększało siłę gryzienia. Jego skóra to tu było wyzwanie. Osteodermy, czyli kostne łuski pancerne na grzbiecie. Te struktury były podobne do tych występujących u aligatorów. Pełniły funkcję ochronną. Od linii karku do okolic miednicy znajduje się dokładnie 25 osteoderm. Znacznie więcej od miednicy do czubka ogona. Nie mamy bezpośrednich skamieniałości skóry Hesperozucha, ale na podstawie blisko spokrewnionych krokodylomorfów i innych przedstawicieli grupy, do której należał, zwanej pseudozuchami, można przypuszczać, że jego łuski były relatywnie drobne, szczególnie na bokach ciała i kończynach. Prawdopodobnie miały kilka milimetrów średnicy, mogły być graniaste lub owalne, a ich układ przypominał mozaikę, podobnie jak u jaszczurek czy innych wczesnych krewnych krokodyli, których odciski skóry w kamieniach czekały na naukowców setki milionów lat. I to właśnie z tych skamieniałości wiemy, że skóra tych jaszczurów nie miała gruczołów śluzowych, była bardziej sucha niż u płazów, co pomagało w ochronie przed utratą wody w suchym, triasowym klimacie. A skoro mowa tu o klimacie, to walka z bossem. Paprocie drzewiaste. Miały ogromne, pierzaste liście i mogły osiągać wysokość kilku metrów, nadając krajobrazowi niemal tropikalny wygląd. Na gruncie dodaje też kilka paproci niedrzewiastych, aby nie występowały tylko tam dalej, wiecie, za promieniami. Chociaż nie znamy dokładnego koloru Hesperozucha, myślę, że jego skóra miała kamuflujące barwy. Przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Więc całość kończę w półprzezroczystych laserunkach. Brązowe, szare lub zielonkawe barwy. To zapewne pomagało mu ukryć się wśród roślinności i skał. Idealne na modowe wybory wśród epoki, gdzie trendem było nie zostać zjedzonym. Późny trias to czas, kiedy życie na Ziemi przechodziło prawdziwą ewolucyjną rewolucję. Wielkie zmiany w klimacie, tektonice i faunie ukształtowały krajobraz, w którym jaszczury, takie jak ten, mogły się rozwijać, polować i przeżywać, ustępując później miejsca innym. Skamieniałości omawianego osobnika znaleziono w formacji Chindle, a ich szczegółowe badania rozpoczęły się w kolejnych dekadach i trwały aż do 2001 roku. W sumie też nie zdziwiłbym się, jakbym się dowiedział, że trwają też do dziś. Jego obecność w tym ekosystemie wskazuje na złożoność późnotriasowego środowiska lądowego i różnorodność biologiczną Ghost Range 215 milionów lat temu. W połowie XIX wieku po raz pierwszy opisano dziwne kamienne struktury na terenie Arizony. Okazało się, że kamienie o średnicy kilku metrów to pnie drzew. W dodatku gęsto rozsiane na obszarze 885 km² skamieniałości to przedstawiciele głównie 3 gatunków, w tym też omawiany wcześniej Araucariopsilon. W 1962 obszar objęto ścisłą ochroną oraz uzyskał status Parku Narodowego, dzisiaj znanego jako Park Narodowy Skamieniałego Lasu. Krokodylomorfy. Od nisko przemykających, szczupłych lądowych przyjemniaczków aż do dzisiejszych łowców. Jednak 80 milionów lat przed momentem schwytania pierwszego krokodyla do zoo
Miały one coś w rodzaju swojego złotego wieku. Widzicie, dzisiejszy krokodyl nilowy jest w stanie upolować bawoła, którego waga dochodzi nawet do 800 kg. Jego 60-centymetrowe szczęki mają najpotężniejszy ścisk ze wszystkich zwierząt żyjących obecnie. W następnym filmie czeka na Was historia krokodyla, który kruszył kości 14-metrowych dinozaurów. Zapraszam.